Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, jak pisać e-maile po polsku. Jakie są najbardziej praktyczne wyrażenia, których używamy pisząc e-maile. A jeśli chcecie poznać wszystkie sekrety języka polskiego, to zapraszam Was do mojej szkoły, gdzie na kursach online naprawdę nauczycie się mówić po polsku. A teraz zaczynamy lekcję o pisaniu maila. No właśnie, to jest trochę problematyczne, bardziej wśród Polaków niż wśród ludzi uczących się języka polskiego, ale jak napisać? Piszę mail czy piszę maila? Wielki Słownik Języka Polskiego podaje, że piszemy maila, ale forma piszę mail też jest akceptowana, a przez niektóre osoby jest uznawana nawet za bardziej poprawną. Ale nie będę tutaj w to wchodzić. Możecie pisać i mówić. Piszę mail, piszę maila, albo piszę e-mail, piszę e-maila. Możemy to pisać na 4 sposoby tak naprawdę, bo mail możemy napisać po angielsku albo po polsku, a e-mail możemy pisać łącznie, jako jedno słowo, albo z łącznikiem, z taką małą kreseczką. Zaczynamy pisać maila. I co piszemy na początku? Jeśli to jest nieoficjalny e-mail, to piszemy cześć, po prostu cześć. I zwykle dodajemy imię osoby, do której piszemy. Na przykład cześć Aniu, cześć Tomek. No i teraz cześć Aniu to jest forma wołacza, bo mianownik to jest Ania. Ale tutaj cześć Aniu. Ale cześć Tomek to jest forma mianownika. Dlaczego takie przykłady podałam? Dlatego, że generalnie Polacy czasami używają wołacza, a czasami używają mianownika. Robiłam taką małą ankietę wśród swoich znajomych na Facebooku i kilka osób napisało, że niektóre imiona dobrze brzmią w wołaczu, na przykład Aniu albo Basiu, ale inne imiona brzmią słabo, jakoś tak nienaturalnie albo tak zbyt oficjalnie. Na przykład moje imię nie brzmi zbyt dobrze w wołaczu. Cześć Doroto. Tak naprawdę bardzo niewiele osób tak do mnie pisze. Zwykle po prostu cześć Dorota. Wołacz jest ładniejszy, bardziej elegancki i możecie używać wołacza, jeśli chcecie brzmieć bardziej elegancko, ale mianownik w tej sytuacji też jest akceptowany. No i jeszcze kwestia przecinka. Na końcu powinien być albo przecinek, albo wykrzyknik. Jeśli jest przecinek, to następne zdanie zaczynacie małą literą. Jeśli jest wykrzyknik, to następne zdanie, następną linię zaczynacie wielką literą. Według niektórych osób powinien być też przecinek po cześć. Więc na przykład cześć, przecinek, Aniu, przecinek. Ale niewiele osób tak pisze i według wielu osób, według mnie też, to wygląda bardzo, bardzo źle. Ale decyzja należy do Was. Możecie pisać z przecinkiem, to jest w porządku, ale niewiele osób tak pisze. Możecie używać wołacza,
albo mianownika. A jeśli jest to e-mail oficjalny, to zaczynamy go słowami Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, kiedy nie wiemy tak naprawdę, do kogo piszemy. Albo Szanowna Pani, jeśli wiemy, że piszemy do kobiety. Szanowny Panie, jeśli wiemy, że piszemy do mężczyzny. I uwaga, tutaj nigdy nie ma nazwiska. Nie możecie napisać Szanowny Panie Kowalski. To jest bardzo nieeleganckie w języku polskim i w polskiej etykiecie językowej nie powinno tam być nazwiska. Jeśli jest to oficjalny e-mail, ale nie chcecie brzmieć tak super bardzo oficjalnie, bo takie są te frazy Szanowni Państwo, Szanowna Pani, Szanowny Panie, możecie po prostu napisać Dzień dobry. I to jest też akceptowane. Jeśli jest to nadal e-mail oficjalny i nie jesteście z kimś na ty, ale korespondujecie z tą osobą już dosyć długo, to możecie pisać Dzień dobry Pani Agnieszko, Dzień dobry Panie Bartoszu. I tutaj wołacz jest absolutnie obowiązkowy. Musi być Agnieszko, musi być Bartoszu. Dlaczego? Po prostu mianownik brzmi fatalnie, bardzo źle i nagrałam o tym cały filmik, o tym, żeby nie mówić do mnie Dzień dobry Pani Dorota. I link do tego filmu jest tutaj i też w opisie filmu. I jeszcze jedna informacja, przecinek powinien też być po tych wszystkich frazach. Szanowni Państwo, Szanowna Pani, Szanowny Panie, Dzień dobry czy Dzień dobry Pani Agnieszko. I teraz zobaczcie, mamy Dzień dobry Pani Agnieszko. Możecie zapytać, aha, czyli wszystkie słowa takie jak pan, pani w mailach piszemy wielką literą, tak? Nie do końca. Piszemy wielką literą wszystkie słowa, które odnoszą się do adresata, do osoby, do której piszemy. Podam Wam przykład. Tak będzie najlepiej. Piszę do Pani Agnieszki. Dzień dobry Pani Agnieszko. Piszę do Pani, ponieważ Pan Artur jest chory. Dzień dobry Pani Agnieszko. Piszę do Pani Agnieszki i tutaj słowo Pani, które odnosi się do niej, musi być napisane wielką literą. Tak samo dalej. Piszę do Pani, ponieważ to też odnosi się do Pani Agnieszki. Ale potem Pan Artur jest chory. Pan tutaj piszemy małą literą, bo nie piszemy do Pana Artura, ale do Pani Agnieszki. Tak samo jest ze wszystkimi formami słowa Pani, ze wszystkimi formami słowa Pan, słowa Państwo, słowa Ty, więc Ty, Ci, Tobie. To wszystko w mailu piszemy wielką literą, ale też Twój, Twoja i wszystkie formy tego zaimka. Twój, a kiedy piszemy do więcej niż jednej osoby, to też wielką literą piszemy wszystkie formy słowa wy, was, wami i wszystkie formy słowa wasz. Tak to wygląda. No dobrze, mamy początek e-maila. Dzień dobry Pani Agnieszko albo cześć Aniu. Co dalej? Przydatne frazy to dziękuję za wiadomość, dziękuję za maila albo może być za mail. Dziękuję za odpowiedź, dziękuję za szybką odpowiedź. Piszę w sprawie plus dopełniacz.
piszę do ciebie w sprawie, piszę do pana, pani, państwa w sprawie. Po frazie w sprawie musi być rzeczownik w dopełniaczu. Posłuchajcie kilku przykładów. Piszę do ciebie w sprawie urlopu. Piszę do pana w sprawie ostatniej faktury. Piszę do państwa w sprawie płatności. Kolejne przydatne frazy to: piszę, żeby zapytać o coś. Piszę, żeby poinformować o czymś albo poinformować, że. Piszę, żeby dać znać o czymś albo dać znać, że. Piszę, żeby potwierdzić coś albo potwierdzić, że. Tutaj zamiast piszę, żeby, można też użyć słowa chciałabym, jeśli jesteś kobietą, albo chciałbym, jeśli jesteś mężczyzną. Chciałabym potwierdzić, chciałbym zapytać i tak dalej. Kilka przykładów. Piszę, żeby potwierdzić nasze piątkowe spotkanie. Chciałabym zapytać o cenę kursu języka polskiego. Chciałbym poinformować o mojej nieobecności na następnym spotkaniu. Piszę, żeby dać ci znać, że wysłałem już fakturę do klienta. A co jeśli chcecie zacząć nowy temat? Wtedy przydatna fraza to jeśli chodzi o. Plus, uwaga, biernik. Na przykład, jeśli chodzi o nowy projekt, to proponuję, żebyśmy spotkali się w tej sprawie w tym tygodniu. Synonimem do tej frazy, jeśli chodzi o, jest odnośnie albo odnośnie do. Tak naprawdę poprawną formą jest odnośnie do plus dopełniacz, ale bardzo wielu Polaków pisze po prostu odnośnie, też plus dopełniacz. Na przykład odnośnie do nowego projektu, to proponuję, żebyśmy się spotkali w tym tygodniu. Fraza odnośnie do jest trochę bardziej formalna niż jeśli chodzi o. Oprócz tego, kiedy chcecie zacząć pisać na inny temat, to możecie użyć słowa również. Na przykład chciałabym również zapytać o. Chciałbym również poinformować pana, że. Widzicie, tutaj również nie jest na początku zdania, tylko po czasowniku. I to brzmi troszeczkę bardziej elegancko. Można zacząć zdanie od również, jak najbardziej, ale jeśli również jest na drugim miejscu, brzmi to trochę lepiej. Często w mailu wysyłamy coś. Przesyłamy mailem dokument. Taki dokument przesyłany w mailu nazywa się załącznik i jeśli chcecie wysłać załącznik, to możecie napisać: w załączniku przesyłam plik. W załączniku znajduje się dokument albo po prostu załączam umowę. W załączniku, na przykład w załączniku przesyłam potwierdzenie płatności za kurs. W załączniku znajduje się lista, o którą prosiłeś. Załączam dokument, który przygotowałam. A co napisać na koniec? Zwykle na koniec piszemy pozdrawiam. To jest bardzo uniwersalne i pod spodem w następnej linii piszemy swoje imię, jeśli to jest e-mail nieoficjalny, albo imię i nazwisko, jeśli jest to e-mail bardziej oficjalny. Jeśli to jest taki naprawdę oficjalny e-mail do jakiegoś urzędu albo instytucji, to warto wtedy zakończyć go frazami z wyrazami szacunku albo
z poważaniem i pod spodem napisać swoje imię i nazwisko. W mniej oficjalnej korespondencji można też napisać łączę pozdrowienia albo z pozdrowieniami zamiast zwykłego pozdrawiam. To jest bardziej eleganckie. A jeśli chcecie dodać coś bardziej osobistego do swojego maila, możecie na koniec napisać pozdrawiam serdecznie albo nawet serdecznie pozdrawiam. Po tych wszystkich frazach pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, łączę pozdrowienia z pozdrowieniami, z wyrazami szacunku, z poważaniem nie ma przecinka. Niektórzy ludzie piszą tam przecinek, ale nie powinno go tam być. Ja czasami przed pozdrawiam dodaję jeszcze życzenia, na przykład miłego dnia, albo miłego wieczoru, miłego tygodnia, czy miłego weekendu, ale nie w każdym mailu jest to na miejscu. Po prostu to zależy od tego, z kim piszę i na jaki temat. To już koniec lekcji o pisaniu maili po polsku. Teraz znacie naprawdę bardzo dużo przydatnych fraz. Jeśli macie jakieś pytania albo komentarze, to koniecznie napiszcie. Dzięki i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!